Dzień dobry Szanowni Państwo, Olwek Krzysztof. W tym roku reprezentuję swoją grupę inwestycyjną. Jest to spółka celowa S3C, bazująca na technologii norweskiej. Generalnie chodzi o wykorzystanie hiperspektrometrii firmy Hispex z Norwegii do oceny właśnie, można powiedzieć, energetycznej infrastruktury, budynków, w ogóle miast i tworzenia tak naprawdę taryf oraz nowoczesnych usług dostarczania informacji o energetyce dla bezpośrednio klienta czy beneficjenta, odbiorcy. Tak, czyli aplikacja raczej system do zarządzania dla społeczności energetycznych. Teraz słowem wstępu społeczności energetyczne rozumiemy bardziej w szerszym ujęciu energetycznym, w ujęciu również inwestycyjnym. Tak? Społeczności energetyczne to nie tylko klastry energii, to nie tylko spółdzielnie energetyczne, ale również typowe zrzeszenia inwestorów wspólnie inwestujących w kierunku energetyki bądź właśnie zrównoważonego rolnictwa czy zrównoważonych energetycznie systemów. Tworzymy inteligentne ekosystemy łącząc cyfryzację rozliczeń, system dynamicznych dopasowanych do lokalizacji taryf oraz trzypoziomową telemetrię. Widzimy takie zapotrzebowanie na rynku ogólnie sprzedaży energii do tego, aby sprawiedliwie rozliczać zużycie energii w danym obiekcie, w danej lokalizacji od źródła. Chodzi o takie podejście matrycowe, podejście strefowe, gdzie straty na sieci, straty na przesyłach, straty na, powiedzmy, zaniedbaniach zarządzających obiektami mają wpływ na cenę w danym punkcie lokalizacji. Do tej pory rozliczenia wyglądają w ten sposób, że dla wszystkich w mieście na przykład jest ustalana jakaś cena, albo nie daj Boże jeszcze rozliczenia wyglądają w taki sposób, że osoby dostają rachunek za metr kwadrat na przykład. 10 zł przykładowo za metr kwadrat, 60 zł za metr kwadrat, tak? Nie ma żadnego jakby uświadomienia, z czego to wynika. Z czego wynika generalnie, można powiedzieć, to rozliczenie, jaki ślad węglowy za tym niesie oraz co ten zarządzający, albo co ta osoba mogłaby zrobić, aby w trybie dynamicznym zmienić nagle tą statystykę, tak? Która po prostu jest prezentowana tylko i wyłącznie u głównego dostawcy energii, czyli tak naprawdę całą odpowiedzialność za jakby jakość obsługi miasta zrzucana jest czasami na jednego systemodawcę energetycznego i brak udziału społeczności jakby w kształtowaniu, w pomocy temu systemodawcy powoduje to, że ta tranzycja energii, ta transformacja energii, bo tutaj zamiast transformacji bym używał słowa tranzycja energii, nie wychodzi w tak dynamicznym tempie, jak mogłaby wychodzić, gdyż świadomość osobowa jest niska. Tak? Telemetria wielopoziomowa. Tutaj mówimy o telemetrii właśnie kamer hiperspektralnych, o widmie, nazwijmy to nanometrycznym. Są to właśnie badania moje w zakresie audytów energetycznych, gdzie widzę w jaki sposób, jak powolnie to wychodzi w zakresie poszczególnych przedsiębiorstw, a już nie mówiąc o tym, aby robić audyt miasta na przykład, tak? W trybie, nazwijmy to, określonym punkcie czasu. Te audyty są, powiedzmy, w jakimś tam czasie rozmydlane. Ktoś w tym półroczu zrobił, ktoś za pół roku, ktoś za rok. Oczywiście obowiązek jest 4-letni, ale brakuje nam punktu odniesienia w czasie, w danym momencie, w danym kwartale, jak te badania właśnie w tym momencie wyglądały i jak one będą po prostu wyglądały w perspektywie kolejnych kwartałów w aspekcie przykładowo miasta. Tak? Telemetria wielopoziomowa, czyli chcemy również wykorzystać AI w zakresie również kamerowania LIDAR, tak abyśmy wiedzieli tak naprawdę o wyposażeniu energetycznym każdego mieszkania. Tak? Chcemy wiedzieć o tym, aby móc, nazwijmy to, wpłynąć na zachowania bądź, nazwijmy to, zmianę postaw energetycznych dla poszczególnego odbiorcy, beneficjenta. Tak?
Oczywiście chcemy to w taki sposób kształtować, aby telemetria z poziomu dwupoziomowa, czyli licznikowa oraz telemetria widma były tym gwarantowanym jakby z perspektywy systemodawcy, a tym, kto się po prostu zdecyduje na również udostępnienie właśnie tej telemetrii LIDAR, generalnie będziemy mogli preferencyjny rabat generalnie dostawy taryfowej energii świadczyć, tak? Automatyczne taryfy. Właśnie automatyczne taryfy, czyli takie, które wpływają bezpośrednio na to, w jaki sposób ja u mnie w mieszkaniu, u mnie w domu, u mnie na dzielnicy jestem w stanie, powiedzmy, swoją społecznością wypracować oszczędności energetyczne, tak? Także dzisiaj jedna część miasta, na przykład są to osoby starsze, na przykład, tak? Starsze budownictwo, zapotrzebowanie wody, energii zupełnie, bym powiedział, różniące się o 40% w stosunku do drugiej części miasta, gdzie powstaje nowe osiedle deweloperskie, gdzie mamy raz, że powiedzmy nowe budownictwo, dobrze zaizolowane, ale zużycie energetyczne dużo większe, gdyż młode społeczeństwo, młode rodziny potrzebują więcej tej energii, tak? Więc pomimo jakby zaizolowania samego budynku, wydawałoby się, że tamten obszar, powiedzmy, jest bardziej energooszczędny, a nic z moich badań wynika, że jest bardziej jak gdyby energochłonny, tak? A te, nazwijmy to, starsze osiedla są bardziej energooszczędne, a wbrew pozorom je się najpierw ociepla, tak? A tam, nazwijmy to, nie wprowadza się polityk albo jakichś szkoleń związanych właśnie z oszczędnościami energetycznymi. Model współpracy Smart City oparty o rolnictwo. Tutaj przede wszystkim widzę bardzo duży potencjał z naukowcami, tak, z naukowcami mikrobiologii, biologii molekularnej, uczelni rolniczych, uczelni również przyrodniczych, tak aby właśnie dzięki badaniom jak gdyby HiSpecs, algorytmowi śledzenia przykładowo na przykład węglanu wapnia, tutaj zostało powiedziane przez panią Aleksandrę, że biowęgiel zawiera duże ilości na przykład węglanu, tak? Wiemy o tym, że węglan, tworząc jak gdyby kwasy organiczne, może tworzyć na przykład cząsteczki właśnie węglanu wapnia, tak? Gdzie możemy w sposób trwały rejestrować na przykład sekwestrację CO2, wykorzystanie chociażby w sposób minimalny, chociażby na tym poziomie rolnictwa, na takiej powierzchni, jakim jest nasz kraj. Myślę, że skutecznie może działać przeciw, nazwijmy tym, regulacjom ETS-owym, tak, które po prostu w sposób logarytmiczny próbują jakby narastać i miażdżyć jednocześnie przemysł oraz rolnictwo generalnie, tak, które za chwilę będzie musiało liczyć ślad węglowy wyjazdu na przykład kombajnu na pole, tak, generalnie. Unikalna propozycja wartości, tak naprawdę. Tutaj z naszych badań wynika, że w sumie to największą oszczędnością dla miasta jest przede wszystkim posiadanie informacji. Z badań wynika, że informacja właśnie w jednostkowym czasie i punkcie jest bardzo wartościowym aktywem na rynku. Tutaj widzimy, że dla 100-tysięcznego miasta te oszczędności ze względów na posiadaną wiedzę, informacje o stratach systemowych oraz profilach behawioralnych społeczności w danych jak gdyby sektorach miasta to są oszczędności bez mała 100 milionów złotych rocznie. Automatyczne audyty oparte na badaniach pomiarowych i monitoringu danych eliminują zbędne straty i optymalizację procesów energetycznych. Tak? Tutaj dotyczy również wychwytywania przykładowo strat emisji ciepła odpadowego. Tak? Zarządzanie stratą ciepła odpadowego w sektorze miasta to jest zupełnie inny wymiar oszczędności energetycznych. Dzięki temu, że wiemy, w jakim sektorze przykładowo to ciepło odpadowe występuje, nie musimy wtedy na przykład akurat decydować o działaniach planistycznych budowy kolejnego kotła gazowego, tak? Bo akurat tego ciepła odpadowego w tym miejscu czasami jest za dużo. Inteligentne dopasowanie taryf i zużycia energii do profili behawioralnych użytkowników pozwala na maksymalizację efektywności kosztowej. Tutaj będę ten temat rozwijał w zakresie legislacji z Urzędem Regulacji Energetyki. Na ten moment wstępne trwają rozmowy na temat właśnie wprowadzenia dynamicznych taryf energii dopasowanych właśnie do profili behawioralnych. Dzisiaj ktoś, powiedzmy, ten, kto jest w mieszkaniu, płaci te same tak naprawdę rachunki w dużych miastach, co nie ma. Oszczędności wynikające z redukcji emisji CO2 przekładają się na korzyści ekologiczne i finansowe. Wiemy o tym, że ślad węglowy
jest aktywem certyfikowanych również papierów wartościowych na giełdzie, również na giełdach międzynarodowych. Finlandia na ten temat jak gdyby ma dużo do powiedzenia, Norwegia, Szwecja, Francja mają giełdy dokładnie w tym momencie już CO2. W Polsce spadło to niestety na naszą giełdę, towarową giełdę energii, która bardzo w sposób uproszczony traktuje, nazwijmy to, sekwestrację CO2, a wręcz bym powiedział, jej nie ma. Jednym jak gdyby aktywem, które przedsiębiorstwa mogą się tak naprawdę starać, to jest zaledwie, powiedzmy, staranie się o białe certyfikaty, których generalnie przyznanie trwa czasami 1,5 roku. Wycena wartości emisji CO2 trwałe zaobserwowanej dzięki zastosowanym zaawansowanym systemom zarządzania energią. Mamy tutaj algorytm różnicowy, który pokazuje nam, w jaki sposób rozliczyć przyszłą dyrektywę CBAM. CBAM, czyli generalnie Carbon Border w zakresie danej społeczności energetycznej. To jest granica węglowa, która pokazuje, w jaki sposób do naszej społeczności wpływa na przykład emisja CO2 bądź wypływa w zakresie gdyby dynamicznego śledzenia rozliczeń kontraktów CBAM. Kontrakty CBAM to jest przede wszystkim obrona przeciw na przykład działaniom zakupu dalekosiężnych powiedzmy towarów na przykład z Mercosur generalnie, gdzie mamy ślad węglowy gigantycznego powiedzmy do rozliczenia w Unii Europejskiej i bez generalnie tutaj śledzenia tego, bez rozliczeń na poszczególnej granicy właśnie węglowej nie będziemy w stanie jakby dać tej jakościowego KPI-a zwrotnego do powiedzmy Ameryki Południowej, że to, co tutaj przywozicie, to jest coś, co czterokrotnie na przykład przewyższa emisję CO2 producenta w Polsce na przykład, tak? I generalnie w tym momencie mamy bardziej sprawiedliwą jakby tranzycję jak gdyby współpracy między właśnie krajami, które nie przestrzegają zasad na przykład emisji CO2, a tymi, które właśnie są zmuszone do generalnie obniżenia tych poziomów do ekstremalnych wartości. Tutaj prezentuję pulpit administratora systemu. Zawiera on generalnie około 8 technologii energetycznych, z których chcemy tworzyć społeczności energetyczne, społeczności inwestycyjne. Te, które po prostu w mojej ocenie na ten moment w Polsce mogą przyjąć się jak gdyby najbardziej i które również są zrozumiałymi technologiami na rynkach międzynarodowych, a w szczególności tutaj dla moich partnerów w Norwegii. Tutaj na dole pokazany jest wykres paskowy, scyfryzowane jak gdyby aktywacja danego źródła energii bądź przerwy w systemie w zakresie, nazwijmy to, wykorzystania docelowych konwencjonalnych źródeł energii. Tak? Tu są paski szczytowe, paski generalnie te, które mogą być stosowane na przykład przez OZE, przez fotowoltaikę, przez biometan, przez kogenerację oraz ogniwa wysokotemperaturowe, czy to oparte o metan czy wodór. Tutaj mamy właśnie flow generalnie aplikacji przedstawionej. Oczywiście będziemy pracowali nad kilkoma jeszcze skinami, ale najważniejszą formą tutaj współpracy naszej, moją do tej pory i przecertyfikowaną już z WISA, to jest element rozliczeń energetycznych, multienergetycznych poprzez układ punktowy na karcie generalnie usług finansowych. Jest to rozwiązanie z kategorii inżynierii finansowej, jest to fintech generalnie, czyli financial technologies, w zakresie właśnie, można powiedzieć, transakcji energetycznych na rynku, tak? Które poprzez jak gdyby przejście przez ten punkt są w stanie dynamicznie rozliczać ślad węglowy oraz pochodzenie na poziomie Scope 3 w zakresie właśnie tutaj telemetrii danego przedsiębiorstwa, społeczności bądź nawet kraju. Rynek, wielkość rynku. Według raportów rynkowych Europejski Rynek Zarządzania Energią to obecnie ponad 50 miliardów euro rocznie. Obecnie w Polsce rynek ETS z moich takich analiz wynika, że mamy około 60 miliardów złotych rocznie ściągniętego podatku ETS z firm energetycznych, tak? Biznesów energochłonnych. Ma to wzrosnąć do roku 2030 do 160 miliardów złotych, więc wzrost jest znaczący w zakresie rozliczeń i nie możemy sobie pozwolić, aby tak daleki capex finansowy był nieudokumentowany. Był udokumentowany jedynie przez kilku audytorów, którzy w sposób, bym powiedział, często różniący się różnymi opiniami co do efektów i co do wniosków,
rozmijają się o 20-30% między specjalistą a specjalistą, tak? Więc tutaj mamy dużo do powiedzenia a propos standaryzacji właśnie, akredytacji przede wszystkim, na przykład takiego czegoś jak w Polsce jak KOBiZE, gdzie faktycznie oni tego, nazwijmy to, nie ogarniają na ten moment, jeżeli chodzi o rozliczenia tego ETS z sektora ETS-2, żebyśmy faktycznie, nazwijmy to, mogli rozliczyć ten ETS sprawiedliwie z osobą, która korzysta z kominka gazowego generalnie, czy odprowadza jak gdyby raporty o emisyjności transportu swojego przedsiębiorstwa, tak? W mojej ocenie powinno to być bardziej precyzyjne, bardziej scyfryzowane, bardziej jakby transparentne, tak? Konkurencja nasza. Po przeglądnięciu rynku generalnie widzimy, że konkurencją jest dla nas Siemens, ale on się skupia ogólnie na tak zwanym systemie Energy Management System. Nie widzi tego bardziej, jak gdyby, jeżeli chodzi o akredytację, o badania, o rozliczenia CO2, o CBAM. Tego nie ma obecnie w Siemensie. Schneider Electric, no to wiadomo, systemy bardziej jak gdyby PLC, systemy automatyzacji, ale nie jest to system, który daje możliwość integracji na poziomie kraju na przykład. Energa Grupa Orlen opracowali system skupiający się na śledzeniu emisji CO2, ale często działający niezależnie od systemu zarządzania energią. Oferuje jedynie podstawowe raporty dotyczące emisji. Transition Technologies, tutaj staramy się, aby Transition było naszym partnerem dalszym, gdyż pozyskujemy dosyć czołową osobę z tej firmy w tym momencie. Osobę odpowiedzialną za tworzenie projektu Picasso, to jest projekt rozliczeń energetycznych w Unii Europejskiej w zakresie właśnie rozliczeń, bilansowania w obszarze nie tylko kraju, ale również poza granicami, tak zwane właśnie usługi transgraniczne. Chcemy, aby nasza aplikacja, nasz system również był dostosowany do API programu Picasso, tak? Tutaj jeżeli chodzi o General Electric i Wolters Kluwer, no to oferują technologię zbierania danych, ale bez zaawansowanej analizy, integracji i z zarządzaniem energią i emisjami. Także chcemy, aby tutaj spółka tam S3C przy oczywiście pomocy firmy Hispex z Norwegii, firma Hispex otrzymała grant od tamtejszej tak zwanej jak gdyby PGZ-u tamtejszego, czyli tak zwanej grupy zbrojnej norweskiej, w zakresie właśnie wykorzystania technologii hiperspektralnych do działań militarnych. Model planu wdrożenia i rozwoju. Plan wdrożenia i rozwoju naszego innowacyjnego systemu zarządzania energią i emisjami CO2 jest zaprojektowany w sposób umożliwiający stopniową skalowalność. Możemy skalowalność oprzeć o społeczność, przykładowo społeczności rolnicze i przykładowo na przykład mleczarni, gdzie generalnie rzesze rolników, którzy dostarczają na poziomie Scope 3 mleko do mleczarni. Możemy na przykład wykorzystać elementarne na przykład place budów na przykład danej korporacji, jak Budimex, jak Airbud, jak POR, do tego, aby poszczególne place budów tworzyły tymczasowe przykładowo społeczności energetyczne, do tego, aby rozliczać ślad węglowy na etapie Scope 3 już podczas realizacji inwestycji, tak? Ale również po tej realizacji inwestycji jesteśmy w stanie dla grupy, powiedzmy, nie wiem, Budimex czy POR świadczyć usługi rozliczeń CO2. Dzisiaj wiemy, że grupa Budimex, spółka z przychodami 20 miliardów złotych rok do roku, na ten moment nie wygenerowała jeszcze raportu CSRD generalnie w zakresie po prostu emisji CO2. Po prostu nie policzyli tego, tak? Ich inżynierowie nie zdążyli tego zaraportować. Ja się nie dziwię, sam byłem inżynierem, który pracował w Budimexie, wiem jaki jest nakład pracy po prostu na poszczególnego inżyniera, dział generalnie związany z ESG, to jest między innymi BHP. BHP generalnie mamy tak rozbudowane w takich spółkach, że jest to około 6 inżynierów na 2 kierowników. Czyli 2 kierowników na przykład na budowie ma 6 inżynierów od BHP. ESG to jest szersze zagadnienie niż BHP, czyli teoretycznie powinno potroić jeszcze ilość osób od tych tematów, a ilość zarządzających budową nie zmienia się nadal. Także w sposób takiego niezrównoważony generalnie przeciążenia zasobów w firmach powoduje to, że oni nie zdążą nawet zaraportować tego. Potrzebują systemów automatycznego wsparcia, rozliczeń oraz bilansowania pomiędzy budowami. Te, które mają certyfikację na poziomie Platinum z tymi, które mają certyfikację albo bez certyfikacji często, tak?
Teraz tak, jeszcze chodzi o wejście na rynki globalne. Chcemy, aby w 2026 roku nasza aplikacja uzyskała certyfikację chociażby TÜV generalnie, tak? Mamy tutaj rozmowy na ten temat, abyśmy mogli po prostu powiedzieć, że audyt wykonany metodą widma spektralnego jest tym audytem opartym o fizykę generalnie obiektu, a nie o jakieś wzory, tak? Które ktoś tam poprzyjmował, niekoniecznie pokazujące rzeczywiste zawilgocenie przegród, czy powiedzmy wszystkie mostki termiczne, bądź wpływ akurat ukształtowania terenu. Struktura sprzedaży. Generalnie powiedzmy rok temu prezentowałem swój system jako system kontraktów na dostawę energii ciepła i chłodu. Od tego żeśmy zaczęli, od tego, żeby zbudować kontrakt blockchain, do tego, aby klient mógł sprzedać i ewentualnie zwrócić nadwyżki energetyczne. Tak prowadzony projekt rozwinął pomysł do tego, aby aplikacja była jednak aplikacją z tytułu Software as a Service, czyli instalacja, która po prostu również powoduje fizyczne wdrażanie inwestycji OZE na danych strefach, w społecznościach, lokalach, budynkach, na etapie infrastruktury miejskiej, więc nie możemy tylko popatrzeć na kierunek dekarbonizacji jednego punktu. Musimy myśleć o takiej dekarbonizacji wielowątkowej, też nazwijmy to technologicznej, multienergetycznej i raportowanie z tych różnych technologii do miasta musi być ułatwione jakimiś metodami w zakresie cyfryzacji tych usług. Tak? Tutaj obecnie korzystamy z dwóch takich abonamentów premium w zakresie ChatGPT, który pomaga nam jakby symulować wykorzystanie bibliotek gruntowych do oceny sekwestracji CO2. Oczywiście liczymy na szerszą współpracę w zakresie akredytacji tych bibliotek i możliwości uczenia już jak gdyby naszego systemu poprzez uczenie go bibliotekami, które są akredytowane. Szczególnie badania glebowe, które obecnie wykorzystujemy, to są badania firm, które wykorzystują technologię rolnictwa precyzyjnego, a musimy dążyć do tego, aby wykorzystać te biblioteki akredytowane. Niestety nie możemy sobie pozwolić na to, abyśmy rozliczali duże pieniądze w zakresie sekwestracji CO2 bez udziału naukowego, bez potwierdzenia tego poprzez akredytowane centra. Kobize na ten moment nie świadczy takich usług, więc tutaj jakby duża szansa na to, aby uczelnie, takie akredytowane centra powołały, być może środki na te tematy by się znalazły. Do tej pory znalazły się środki w Norwegii, we Finlandii, w Paryżu, w Polsce. Na ten temat rozmów brak, a mówimy tylko i wyłącznie o tym, że firmy zagraniczne mają po prostu świadczyć usługi energetyczne w Polsce. Pytanie, czy w sposób właściwy zdekarbonizują nasz kraj i czy spowoduje to, że firmy zagraniczne akurat wchodząc do nas spowodują to, że tego ETS-u nie zapłacimy. Myślę, że takiego pytania nie postawiono. Postawiono pytanie przetargowe: cena dostawy energii. Nikt się na ten moment nie zgłasza. Przykładowo cena oferowana przez firmę, którą audytowałem, jest kwotą 108-150 zł za gigajoule. Tak? Przykład, który audytowałem jako audytor całego zakładu, świadczy tylko i wyłącznie o tym, że popełniono błąd, ale kontrakt został zawarty generalnie. Wiemy o tym, że w perspektywie powiedzmy lat przyszłych cena za gigajoule wyprodukowanej energii może kosztować 25 zł do 50 zł, w zależności od technologii, czy wykorzystamy ciepło odpadowe z systemów data center, czy ze ścieków, czy generalnie odpadów ciepła odpadowego z przemysłu, jakim są na przykład kominy. Często na przykład emisja tego ciepła odpadowego to jest blisko 75 stopni. Tak? Tutaj cieszymy się z geotermii, że 85 stopni gdzieś tam wydostaje się z gruntu, a komin generalnie, ostateczna chłodnica już po wielkich staraniach z przemysłu ciężkiego to jest 75-80 stopni. Tak? I tam po prostu brak odzysku już tego ciepła na dalszych poziomach dla miasta. Tak? Często mamy też problemy legislacyjne związane praktycznie z inwestycjami.
i problem jest taki, że podzielono kiedyś zakłady na kilkanaście zakładów i własności w obszarze jak gdyby przesyłu energii są po prostu problematyczne. Między innymi przeciera to jeszcze PKP, więc żaden projektant przykładowo nie podejmuje się na przykład takiego tematu, aby przerzucić tą energię w dystrybucji między 6 jakby spółkami Skarbu Państwa, które ze sobą nie rozmawiają tak za bardzo. I na przykład wiele jak gdyby tematów energetycznych tak jest właśnie, można powiedzieć, organizowanych. Chcemy tutaj dzięki tej aplikacji pokazać włodarzom miast generalnie, że mają takie strefy ciepła odpadowego, mogą to wykorzystać oraz chcemy ich przygotować na raportowanie CBAM, tak aby właśnie świadomie wiedzieli, jak chronić własny przemysł oraz społeczności również produkcyjne, inwestycyjne i energetyczne, bo nazwijmy to pozostawienie tego bez jakiegoś ale spowoduje to, że przemysł lokalny całkowicie podda się tak naprawdę efektywności sprzedaży z zagranicy, jak na przykład Mercosur bądź Chiny. Tutaj jest to temat bardzo trudny, gdyż te ślady węglowe transportu dalekosiężnego czasami 10-krotnie przewyższają ślad węglowy producentów społeczności lokalnych, a cena zostaje taka sama, więc nikt nie chce o tym rozmawiać. Dziękuję bardzo i liczę na pomoc polskiej nauki generalnie, szerokiego również jak gdyby udziału społeczności publicznych, burmistrzów, wojewodów, marszałków oraz wykorzystania jeszcze tych środków w zakresie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, które na cele tak naprawdę developmentu takich systemów bądź systemów miejskich przeznaczają 90% dotacji, tak? Więc jeżeli miasto chce skorzystać z takiego programu, który by spowodował reakcję, impact inwestycyjny na poziomie 30 miliardów euro, może być to grupa miast tak naprawdę, to zachęcam do współpracy, abyśmy wygenerowali wspólnie program ELENA. Być może tutaj chcemy współpracy na przykład z Polską Akademią Nauk czy z uczelnią rolniczą, aby tutaj tworzyć konsorcja do współpracy przy takich programach Europejskiego Banku Inwestycyjnego jako technical advisor w szerokim tego pojęciu i rozumowaniu. Poprzez jak gdyby cyfryzację, poprzez usługi informatyczne, które na polskim rynku są specjalnością Polski. Informatyka do tej pory była specjalnością Polski, ale informatyka nie była wykorzystywana w energetyce i w obronie przeciwko właśnie, nazwijmy to, emisji ETS generalnie przykładowo, tak? Tylko zazwyczaj było to miejsce pracy szeregu osób dla korporacji zagranicznych. Czas na jakiś tam polski system, polsko-norweski system w zakresie jak gdyby teleinformatyki, w zakresie właśnie sekwestracji CO2. Myślę, że jest to jakiś tam sposób na te problemy i na rozwiązania energetyczne, które będą, myślę, że za chwilę uwidocznione w rachunkach. Nie bójmy się generalnie tworzyć społeczności, nie bójmy się tworzyć grup zakupowych generalnie. Nie rozdzielajmy się na poszczególne rachunki energetyczne, bo rozdzielenie tylko i wyłącznie na poszczególnych rachunkach energetycznych powoduje brak jak gdyby solidarności między również jak gdyby społecznościami, a to powoduje to, że praktycznie każdą cenę jesteśmy w stanie odebrać jako element zapłaty i to jest jak gdyby, myślę, że podstawowy problem dotychczasowego rozliczania dóbr podstawowych. Dobra podstawowe takie jak energia, chleb, generalnie jak emisja CO2, no umówmy się, czy powietrze jest niedobrem podstawowym? No raczej tak. Jest to dobro podstawowe, a każą nam teoretycznie płacić podatek od powietrza w zakresie emisji CO2. Więc to jest temat, który powinien trafić w szerokie kręgi zarządzających włodarzy, aby, nazwijmy to, docenić też nasz wkład generalnie w to, w jaki sposób chcemy pomóc polskiemu przemysłowi, polskiemu również Kowalskiemu, aby rozliczyć go w sposób solidarny, sprawiedliwy, żeby wykorzystać również potencjał Polonii, żeby działać ponad podziałami, żeby wykorzystać również interdyscyplinarne, multidyscyplinarne jak gdyby działania w zakresie mikrobiologii, biologii molekularnej, z wykorzystania właśnie biomasy w ujęciu również jak gdyby mikrobiologicznym oraz biologii molekularnej, w zakresie również tutaj wiedzy Uniwersytetu Rolniczego, Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Akademii Górniczo-Hutniczej oraz raportowania, jakie obecnie występuje, na takim poziomie, jakim występuje raportowanie u marszałka województwa, to myślę, że
myślę, że określenie jego celów, który sobie nakreśla w rozporządzeniach, przybliżyłoby mu możliwość raportowania dynamicznego, tego co się dzieje, tego co sobie zapisał tak naprawdę w planach na kolejne lata dekarbonizacji. Dziękuję bardzo i myślę, że kolejna konferencja będzie przy udziale szerszego grona